Hej, cześć! Ja mam na imię Dorota i to jest Polish Lesson with Dorota. Dzisiaj lekcja dla bardziej zaawansowanych osób, mniej więcej na poziomie A2, B1. I nowość, będą dostępne ćwiczenia do tej lekcji. W opisie do filmu znajdziecie instrukcję, jak znaleźć te ćwiczenia, jak je ściągnąć. Będzie to lekcja na temat czasowników na bazie chować. I będą to takie czasowniki: chować, schować, chować się, schować się, przechowywać, przechować, zachowywać, zachować, zachowywać się, zachować się, wychowywać, wychować i wychowywać się, wychować się. Zaczniemy od bazy, od czasownika chować. Co to znaczy? Przykład. Jestem na egzaminie i mam telefon, ale nie powinnam mieć telefonu na egzaminie, prawda? Widzę, że idzie do mnie nauczyciel, więc ja szybko chowam ten telefon do torby. Chować to znaczy włożyć gdzieś, żeby ktoś inny tego nie widział. Drugi przykład. Kiedy byłam dzieckiem, moja mama zawsze chowała czekoladę, żebym od razu nie zjadła całej czekolady. Ale kiedy byłam sama w domu, to ja wiedziałam, gdzie ona może tę czekoladę schować i zawsze ją znalazłam i zjadłam kawałek. To znaczy chować, schować w pierwszym znaczeniu. W drugim, troszeczkę zmienionym, może to znaczyć po prostu włożyć. Na przykład mam piwo i chcę, żeby to piwo było zimne, więc chowam to piwo do lodówki. To nie znaczy, że ja nie chcę, żeby ktoś to piwo znalazł. Nie, po prostu wkładam piwo do lodówki, a synonim to chowam piwo do lodówki. A chować się to znaczy samą siebie chować, samego siebie. Jeśli ja nie chcę, żeby ktoś mnie zobaczył, mogę się schować. Mogę się schować za drzewem, mogę się schować do szafy, mogę się schować w łazience. To znaczy chować się, schować się. Tutaj się nie zmienia za bardzo znaczenia tego czasownika, dodajemy tylko to znaczenie zwrotne, tak mówimy w terminologii gramatycznej. Ja siebie chowam, ja się chowam. Następny czasownik to przechowywać, przechować. Ten czasownik często jest widoczny na produktach, artykułach spożywczych, na keczupie, na wodzie, też na piwie może być właśnie. I będzie tam taka informacja: przechowywać w lodówce, przechowywać w ciemnym miejscu. Więc przechowywać, przechować to znaczy trzymać gdzieś. Nie możemy na przykład keczupu przechowywać na słońcu, bo za 2 dni ten keczup będzie już do wyrzucenia. Musimy keczup przechowywać w lodówce. Następny czasownik to zachowywać, zachować. Ten czasownik możecie zobaczyć na przykład na bilecie autobusowym albo tramwajowym. Zachować do kontroli. To znaczy, że nie powinniście tego biletu wyrzucać, tylko musicie go mieć przy sobie, bo kiedy będzie kontrola biletów, będziecie musieli ten bilet pokazać. To jest pierwsze znaczenie słowa zachować. Zachować, nie wyrzucać. Tak jak na przykład
paragon. Kupujecie buty i sprzedawca mówi: proszę zachować paragon, będzie potrzebny do gwarancji, jeśli będzie chciała Pani reklamować te buty. Ale zachować może mieć inne znaczenie i oto przykład. Przyjaciółka mówi do mnie: słuchaj Dorota, wiesz co? Jestem w ciąży, będę miała dziecko, ale na razie to jest sekret, to jest tajemnica, więc proszę, nie mów nikomu, zachowaj to dla siebie. Zachować to dla siebie to znaczy nie mówić nikomu innemu, więc też właśnie troszkę podobne znaczenie zachować bilet do kontroli, mieć przy sobie, a zachować coś dla siebie, zachować coś w tajemnicy, to nie mówić nikomu innemu. Kiedy dodacie do tego czasownika się, to się zupełnie zmienia znaczenie. Zachowywać się, zachować się. Co to znaczy? Na przykład, jeśli ja zachowuję się poważnie, to znaczy, że ja się nie uśmiecham, jestem poważna, jestem serio. Teraz zachowuję się poważnie. Więc zachowywać się to znaczy działać w jakiś sposób. Jest taki synonim do tego słowa. Myślę, że będzie on zrozumiały dla Słowian. Postępować w jakiś sposób. Inny przykład. Mój kolega zwykle jest bardzo wesoły, bardzo towarzyski, lubi rozmawiać z ludźmi, na imprezach zawsze żartuje. Ale teraz jesteśmy na imprezie i mój kolega jest taki smutny, nic nie mówi, więc ja myślę: o, Marek jakoś inaczej się zachowuje, nie zachowuje się tak jak normalnie. I znowu zachowywać się to znaczy postępować, działać w jakiś sposób. Kolejny czasownik to wychowywać, wychować. To jest to, co robią rodzice wobec dziecka. Moi rodzice mnie wychowali, wychowała mnie moja mama, mój tata, na pewno trochę też wychowała mnie moja siostra. Wychować to znaczy trochę uczyć jak żyć, jak działać, jak się zachowywać właśnie, więc możemy też powiedzieć: jego rodzice wychowali go na dobrego człowieka. To znaczy nauczyli go wszystkiego i teraz on dobrze się zachowuje. Albo jego rodzice wychowali go na histeryka i hipochondryka. A jeśli dodacie do tego czasownika się, wychować się, to zmienimy perspektywę z perspektywy rodzica na perspektywę dziecka. Ja jestem z Gorzowa Wielkopolskiego i tam mieszkałam pierwsze 20 lat życia, więc mogę mówić: wychowałam się w Gorzowie. Wychowałam się z psami, bo kiedy byłam dzieckiem, miałam 2 psy. Więc wychować się to znaczy gdzieś rosnąć, dorastać w takim znaczeniu. Mam nadzieję, że wszystkie moje wyjaśnienia były dla Was pomocne. Jeszcze raz powtórzymy sobie wszystkie czasowniki. Chować, schować. Moja mama chowała przede mną czekoladę. Ja schowałam się za drzewem, żeby nie zobaczyła mnie policja. Na przykład. Przechowywać, przechować.
Ketchup należy przechowywać w lodówce. Zachowywać, zachować. Zachować bilet do kontroli albo zachowaj to dla siebie. To jest tajemnica, sekret. Zachowywać się, zachować się. Mój kolega normalnie jest wesoły i towarzyski, ale teraz nic nie mówi i jest smutny, więc on nie zachowuje się tak jak zwykle. Wychowywać, wychować. Rodzice wychowują dzieci. Wychowywać się, wychować się. Ja wychowałam się w Gorzowie. Więc teraz, co powinniście zrobić? Przeczytajcie opis do filmiku, znajdźcie ćwiczenia, ściągnijcie je i zróbcie. Oczywiście możecie też pisać komentarze, będą one bardzo mile widziane. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa, cześć!